podstawy piszczą? Do odchodzenia na kolanach. Pompuję, nie gadaj. No to wystarczy już. Już tu pół godziny pompuję. Dobra, już dzisiaj chcemy porobić pewne rzeczy, żeby koparkę wreszcie ściągnąć. A zaraz Wam pokażemy co, no bo już część materiału jest nakręcona dużo wcześniej, mieliśmy małą przerwę, a zaraz Wam opowiem pokrótce co i jak. Tak jest. Dzień prac. Nad czym? Wiadomo, nad oczyszczalnią. Jedziemy w tym momencie po co? Po żwir. Możecie się zastanawiać, czemu oni żwir? Przecież mieli znowuż ten żwir zrobiony niby, tylko nie działał i czemu oni się w to pchają? Już Wam odpowiadamy, nie ja, tylko majster. Majster klepka wita i żegna. No nie bądź taki. Robimy drenaż. Widzieliście, kopaliśmy rów. Teraz ten rów trzeba wypełnić żwirem, żeby ten dren zrobić. Powiem Wam, że znaleźliśmy miejsce. Momentalnie doszedłem do jednego miejsca, był pełen rów jakby wody. I nagle doszedłem do miejsca, pięknie się wszystko rozsączyło. Także już jest rów suchutki. Fakt, że temperatury są duże, ale i tak by tak szybko się nie rozsączyło. No i po prostu wiemy już, do jakiego miejsca musimy to zrobić, jeden wielki dren. I ta woda będzie się spokojnie rozsączała po tam 30-40 metrach tego rowa, może 50, już nawet nie wiem ile my tego wykopaliśmy. Tak jak słyszeliście, Marcin opowiadał, co będziemy robić, no a co to będziecie słuchać? No chcecie zobaczyć, prawda? No to już, No to... już kończ. To Marcin do mnie mówi, już kończ. Dobra, robimy zakupy i później Wam pokazujemy. Wróciliśmy sobie do domu i nasz Miziu tu przyszedł. To tu nie jestem Miziu, ja jestem paskudną Azją. Ja na wszystkich warcę oraz wszystkich nie lubię, tylko Ciebie kocham, tatusiu. Widzicie? Tak pies mówi do właściciela, tak suka mówi do właściciela. Ach, idzie drugi. Zaraz będą się darły na siebie. Ładna pieszka. Dobra, mamy tutaj żwiru. Takiego grubszego kamyka. Wspaniała sprawa na drenaż. Widzicie? I teraz będziemy no powolutku tutaj wysypywać wszystko. No i zobaczymy ile tego starczy. Ile to będzie kosztowało. Taka przyczepa w naszym rejonie to są 2 tony takiego żwirku. To jest chyba 16,22. Kosztuje 60 zł tona. Także to no chyba nie jest dużo. Jak na bazalt. Znaczy no jak największa może nie. Jak najbardziej nadawająca się na to, co chcemy zrobić, bo tak, to nie jest ale największa, kochani, są tam większe. była chyba największa ta frakcja. Tak? A może, tak nie upieram się. Pamiętasz, bo oni mieli takie słoiczki malutkie i tam było właśnie opisane. Frakcje, no. I jeszcze u nich polujemy, wam powiemy szczerze, że polujemy u nich na mączkę, ale oni robią mączki. Nie, oni robią takie nie robią. bardzo drobne, ale nie myślę, mączne. że mogłoby się tak, nadać. ale lepsze to niż nic. Nic innego nie zrobi. Ja idę kluczykiem, bo to musi trochę, no będziemy zgarniać. Zobaczymy, czy jeszcze akumulator tutaj działa. No miejmy nadzieję. Przez zimę. I czy ja tu w ogóle... Nie, akumulator... Tanosku, co ty tam szukasz szczęścia? Mój misiaczku najdroższy. Kochanie, to czekaj, bo ta klapa przeszkadza troszkę, wiesz? To trzeba ją podnieść. Poczekaj, ja tam idę. Co znaczy przeszkadza? No widzisz? Się blokuje. No. Blokować nie może, no, bo jest... Wiesz co, czekaj, może jak grabie wezmę. Albo zdjąć tą klapę. Może zdjąć Ale z tą... drugiej strony fajnie, bo mi trochę kawałek dalej. No to musisz trzymać w ten sposób. Za dużo tutaj tego nie weszło. No, słuchajcie, chyba 5 przyczep będziemy tutaj potrzebować. Żeby tylko, tutaj ten rów, który widzicie tam do końca, uzupełnić. Mamy nadzieję, liczymy, że to będzie tylko 5 przyczep.
A ty co, Thanos, sądzisz? Też tak myślisz, Danuśku? Będzie 5 przyczep czy więcej? Nudzisz. Nudzisz, stara. Już dasz, co? Dobrze, że na sekundę słońce zaszło. Ale żeby opróżnić tą przyczepę, to ile trzeba się nawiosłować. Thanos zadowolony, że coś się dzieje. To już jest kolejna nasza wywrotka. W tym momencie, ile, Mark, kochani, tutaj metrów mogliśmy tą drugą usypać? Ile tego rowu zasypaliśmy teraz? Chyba... metrów. Co ty gadasz? No to chyba niedużo, co? No nie no, to już jest kawałek z tej taczki. Trochę zaszalałeś. A to do wyrównania i właśnie do dziurek, co nie? Tak. To co zostaje, to całe zabieramy i później z tamtej strony zabieramy. Tam to kurde przy drzewie to ja nie wiem jak ja wezmę. No, to jest, wiesz co, no teraz trochę takie uciążliwe, co nie?
wiesz co, waży to trochę. Waży. Ty widzisz, jak ta przyczepa się przychyliła na tą jedną stronę? Ja widzę po kołach. Jak siadły, no. Ja tak samo ja ją podnoszę i mówię, kurczę, czemu ta jedna strona tak ciężko idzie? Się nie wygraciło. No widzisz, jak to idzie. Powiem ci, że jestem trochę tak... Mogłoby już kurwa, im wyżej, tym gorzej. Już to wreszcie wyjdzie, już wypadnie. Ty, samochód ona podnosi. Ty widzisz, jest problem. Nie ma problemu. Trzeba podjechać po mnie. Nie przechylaj jej na tamtą stronę, bo padnie. Trochę się ten zaklinował. Trochę się zaklinowało. I co? Nic nie idzie. Trzeba wzruszyć to. Czyli co, to tutaj jest więcej niż 2 tony, tak? Tego? Nie wiem. Pamiętaj, że też na polu stoi. Ciężko, kurde, tak nie czuć. O, uważaj, leci. Zobaczcie, jakie porządki właśnie tu robimy. Później oczywiście traktorem to weźmiemy, bo to jest ta słoma, co nam się sparzyła. Nie słoma, przepraszam, siano. Odklej się. O. I jeszcze raz do góry szybciutko. Nie da. A może ja wejdę tam na tą samą górę i po prostu spróbuję to jakoś pchnąć. Kurde, nie no, przydałoby się widły, wiesz? Iść po widły? Nie no, poczekaj, kurde. Bo to jest tylko kwestia, wiesz, uderzenia w odpowiednie miejsce Wiem. i wszystko pójdzie. Jedź. Dobra. Poszło wszystko? Ja. Ale co? No. No to jakie okopy, zobaczcie. Najpierw tutaj ziemia z gliną, wymieszana z kompostem. Następnie jest sparzone siano. I w ostatnim odcinku jest kompost, no po prostu, znaczy kompost, poczyszczenie obórki. Kolejny dzień zmagań, znowuż wieczny, ale mam nadzieję, że będzie nas słychać. Chcieliśmy Wam pokazać efekty naszych prac i to, co Marcin mi przed chwilą wytłumaczył, co spowodowało ten mały kawałek przekopania, co Marcin wczoraj zrobił, jak nam udrożnił po prostu cały ten odcinek, ile wody tam jest. Już Wam pokazuję. Zobaczcie, pełno, ale to nie o to chodzi, żeby było Widzicie? pełno. Już spotyka się nie z gliną, tylko Dokładnie. spotyka się już z glebą, czyli Tak. zaczyna się to rozsączać. Jeszcze oczywiście w nocy padało, żeby to było jasne, także na pewno tego patrzyłem dzisiaj w tym oczyszczalni, to wody mamy na taki poziom, jak powinno być, także żadnych obaw. I jeszcze się zastanawiamy, zobaczymy, jak to wyjdzie z tym żwirem, co kupimy, ale jeśli by trochę zabrakło i tak byśmy musieli kupić następną przyczepę, no to ja jeszcze bym tutaj nawet kawałeczek podciągnął. Aha. Żeby jeszcze było, wiesz, to idealnie, no niech to wszystko wychodzi. Tak jak Marcin wyjaśnił, miejmy nadzieję, że dzisiaj to już będzie ostatni nasz kurs po ten żwir i zakończymy tą nierówną walkę. Dobra, gadu, wsiadamy do samochodu i jedziemy.
tym momencie, gdzie jesteśmy, to są Grabiszyce Górne. Nie, z górnych Dobrze. zjeżdżamy na dolne, teraz w dolne wjeżdżamy. Wyobraźcie sobie, tutaj tak samo kiedyś Klaudia rozglądała się za domem. Tak, był taki duży, no on był spory, chyba z 200 metrów, nie wiem, taki po-niemiecki dom. Miał ładne sklepienia. O Jezu, przepiękne sklepienia, piwnica, wiecie, z takimi, no, półokrągłymi sklepieniami, No czy to sobie tak, tam, no to tak jak, no, Jakoś powtarzam się, nazywa. jakoś to się powtarza. Tak, natomiast był niestety na wzniesieniu północnym, więc i na dużej górce. Wody, słuchajcie, tam było od groma. Tam były trzy studnie. Pełne, w lecie. Pełne. A najgorszy był podjazd. Ja jeszcze, jak mieszkaliśmy w Anglii, wynajęłam samochód osobowy. No i mówię, no dobrze, no jadę, trzeba zobaczyć. Wiecie co? Nie dałam rady tam podjechać. No faktem, że to nie był może malutki silnik albo, no nie wiem, ja też niewprawiona akurat w tej dróżce byłam, ale ciężko było. Natomiast Klaudia pochodziła, bo ja jestem taka gaduła i wiecie, nie obawiam się kogoś zaczepić i poszłam do sąsiada, a sąsiad mówi, kobitko, tam od samej góry jest drugi zjazd, tylko ten zjazd był taki dziwny, bo przechodził pomiędzy dwoma działkami. Trochę mi się to nie podobało, bo właśnie niestety przez jego posesję przejeżdżało się, ale no, o, akurat mijamy. O, nie ma czasu się zatrzymać, więc Wam tylko opowiadam. Nie zdobyliśmy się na ten projekt i dobrze, bo wiecie co, myślę, że chyba by nas przerósł. Tak mi się wydaje, Marcin, prawda? Dom był robiony przez kogoś, był łatany po prostu, ktoś tam nieumiejętnie go stawiał, widzieliśmy dobudówkę na tym, chyba same piwnice tak naprawdę były coś tam warte, bo ładne i to się trzymało z tymi sklepieniami, a cała reszta musiałaby być zburzona, no bo to nie było dobrze zrobione, niebezpiecznie po prostu. Dojazd ciężki, fajna to była, ale przede wszystkim mało światła. Bardzo duża góra i myśmy zawsze się obawiali, że wiecie, no lata lecą i my wiemy, że ciężko się chodzi, jak człowiek ma tam 70 lat i to jeszcze pod taką górę jak tam była, mimo że to były bardzo dobra cena za chyba 5 hektarów, co nie? Tak, tak. I jakby, ale no mówię, za dużo rzeczy tam byłoby do roboty, byłoby to bardzo drogie. Fakt, że już byśmy mieli jakby pozwolenie na budowę, no bo tam były fundamenty i ten były media, prąd, także troszkę by nam to jakby potaniło, ale dojazd sam by trzeba było robić. Ojej. No i przede wszystkim działka tam od jednej strony była całkiem bezpieczna, można powiedzieć, bo była autentyczna skarpa, typu, że wiecie, raczej tam to na dupie by można było z niej zjechać, a nie zejść. Taka była ostra, więc żaden złodziej od przynajmniej strony tej bardziej frontowej by się nigdy tam nie pchał, ale też to wykościć, tam te przerosty tej trawy, boż. Dlatego przy wyborze działki wiem, czasami się marzy o tak w lesie albo na jakimś takim fajnym uboczu. Bo ładnie wygląda. Tak, ładnie wygląda, ale praktyczność. Trzeba praktycznie też podejść. Tak jak również mówimy o tej górze. Marcin ma znajomego, z którym nawiązał kontakt, kolega z podstawówki. No, znaczy już razem tak, nasi znajomi. I tak, dokładnie. I byliśmy u nich, bo wyobraźcie sobie, a nie, tego nie zdradzę. Kiedyś może podjedziemy, to Wam pokażemy. Się namówić. Dokładnie. Natomiast był u nas i mówi, Marcin, słuchaj, no masz tu pięknie i przede wszystkim praktycznie. Dlatego, bo on ma też górki i mówi, no byliśmy u niego, no jest pięknie, ma widoki, właśnie my to samo powiedzieliśmy. Mówimy, jak to malowniczo, masz las i tak. On mówi, okej, wszystko zgadza się. Ale ile nachodzić się ale trzeba się nachodzić. Te górki, pagórki, no jest to ciężka gospodarstwa, to no, utrudnia. Też wiecie, no jak jest taka ostra stromizna, to ja nie wiem jak to nawet z traktorami czysty, to się nie wywróci. No zaczyna się upierdliwość. Wszystko jest po prostu cięższe, mimo że te hektary, oni mają więcej, co nie? Ale jakby no, przez te pagórki są nieużytkowe. O, w ten sposób. Ładne, ale nieużytkowe. Także zależy co chcecie. Jeśli chcecie prowadzić gospodarstwo i na pewno mieć zwierzątka i to może jednak płaskie lepsze. Ale jeśli chcecie mieć agroturystykę, bo oni mają agroturystykę, tak, no to może lepsze jednak widoki, no bo na pewno na tym wydaje mi się, że się lepiej zarabia. Bardzo ciekawi ludzie, no zobaczymy, jak się uda ich namówić, to może coś opowiedzą sami o sobie. Dobrze, a my teraz zbliżamy się do mety. Tak.
Dokładnie. Niestety nie można tam kamerować, a z chęcią by Wam pokazała. No, wygląda to imponująco. Pracują No, non-stop. Tak, wyobraźcie sobie, wczoraj zadzwoniłam i się zapytałam, do której są czynni. Odpowiedziała mi kobietka, że do 21. Można do kupić 21 można tam kupić żwir. My byliśmy optymistami, jak jeszcze wcześniej dzwoniłam, mówię, dobra, zdążymy, pojedziemy. Ale tak jak widzieliście, jeszcze było, trzeba ziemię przewieźć, no było trochę zabawy, więc nie zdążyliśmy. No, dlatego dzisiaj to robimy. Dobra, Oj, jedź. wjeżdżamy na tą ich drogę. Na tej drodze jest tyle bazaltu, że pół Polski byśmy mogli nią obsypać. Ale telepie. Oj. Widać, że polali, bo jest mokra. Albo po deszczach, co? Albo po deszczach. Leją tutaj cały czas wodą, żeby się nie pyliło, bo Stosunkowo. stosunkowo blisko ludzie tutaj mieszkają, także Tak, wiecie co, no nie mają szczerze najszczęśliwiej. mówiąc współczuję im tutaj serdecznie. Teraz jest mokro, ale nieraz tutaj jeździliśmy, jak były takie susze, to tak się pyli. Ojej. Co z tego, że oni polewają, jak to momentalnie Tak, wyparowuje na czarnym? Naprawdę. No może dla roślin taka mała dawka bazaltu nawet jest wskazana, bo to czerpie minerały i no bazalt, wiecie, mączka bazaltowa jest no wyśmienita, ale mieszkać i wdychać to, bo Jasne, naprawdę jasne, to no wdychacie tutaj mieszkając, no to już nie Średnio. jest zdrowe. Twoim fachowym okiem, czy nie za Ty, daleko? Pszczoła na mnie siedziała. Żartujesz? Tutaj jest teraz. Nie zdążyła Cię ugryźć? No. No to dobrze. No to mamy przyczepkę. Miejmy nadzieję, że jedna wystarczy, co? Stąd chyba trzeba było tą blachę dać tutaj tylko. Bo Dobra. Ja tutaj tak za bardzo nie wykręcę. co No ja nie? wiem właśnie przez to, że są drzewa, No. to teraz ciężko Jeszcze- tutaj jeszcze wymanewrować. Jeszcze jest ta dla prądu. Dokładnie. Dobra, to idę Dobra. po tą blachę. Jeszcze trzeba trochę podjechać? No dobra. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, Bardzo dobrze. bardzo dobrze. To co mogę tu... Czemu to się nie otworzyło całe? No nie wiem. Wiem Czemu? A na Aha. Wiesz co, i teraz byśmy wzięli to. Szuflę? Nie, to. Dobra, poczekaj. No i trzymamy kciuki, żeby była ostatnia, ale coś się obawiam, że chyba nie. Chyba trochę ciężko ustawić się, co? Ciężko. No. No wiesz, taki mały pagórek jeszcze, to trzeba jeszcze. No jest taka mała górka już jest tutaj, ale w jednym miejscu tylko. Zobacz, widzisz, w jednym miejscu jest tylko ta góreczka. Kiepsko, co? Nie, no tak będziemy i wiesz, resztę chyba szpadlem, bo chociaż tutaj, dokąd tutaj jest?
Niestety musieliśmy zakupić jeszcze jedną przyczepkę żwiru, ale dokupiliśmy tylko tonę i nam się udało, wystarczyło. Nawet Marcin mówi, że tam tyci jeszcze zostanie, więc wydaje nam się, że uporaliśmy się z naszym koszmarem, że wygraliśmy tą niewrótą walkę. Mamy nadzieję, zresztą zobaczymy, jak to się w zimie sprawdzi i zresztą na przyszły rok, że nie będzie żadnych przykrych niespodzianek dla nas. Szkoda, że to tak wyszło, nie inaczej, że od samego początku to nie było tak dobrze zrobione. No i widzicie, jak to jest. Czasami warto wziąć ręce, wsadzić i samemu to zrobić. Wiem, czas. Nie każdy ma, my również tego nie mieliśmy i dlatego wyszło tak, a nie inaczej. No dobra, nie wracamy do nieszczęśliwej historii. Mamy zrobione, jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi. No i teraz koparka idzie na odstawne i znowuż można przełożyć na rębak, kosiarkę i tak dalej, i tak dalej. Na dzisiaj Wam serdecznie dziękujemy. No i co? Widzimy się w niedzielę. Idę, uciekam, bo zimno jest.